Cześć, tu Ola, witajcie na kanale Polegii Travels. Witam Was z naszej kuchni, z naszej maltańskiej kuchni, bo dzisiaj będziemy przygotowywać kolejny egipski deser, czyli basbusę. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Później pojechaliśmy do Grecji, a teraz przenieśliśmy się na Maltę. Dołączcie do nas w tej podróży. Czym w ogóle jest basbusa? Najprościej tłumacząc, to jest ciasto z semoliny. A czym jest semolina? Semolina to jest rodzaj mąki wytwarzany z pszenicy durum. Semolina jest bardzo popularna na Bliskim Wschodzie, w krajach Afryki Północnej, ale nie tylko. Można z niej zrobić bardzo dużo rzeczy. Używa się jej na przykład do robienia makaronów, do robienia chleba, ale też wielu różnych ciast i deserów. W ogóle jest też kilka rodzajów semoliny. Jeżeli pojedziecie na przykład do Egiptu, to zobaczycie przynajmniej dwa rodzaje. Jest semolina, która jest taka gruboziarnista i jest druga, która jest bardziej zmielona. Często mówi się, że semolina to jest to samo co kasza manna, ale to nie jest prawda, dlatego że semolina powstaje z pszenicy durum, natomiast kasza manna powstaje ze zwykłej pszenicy, więc różnią się od siebie. Jeżeli nie macie możliwości kupienia semoliny, to ostatecznie można zastąpić ją w tym przepisie na basbusę kaszą manną. Ja czasami w Polsce tak robiłam, kiedy akurat nie miałam semoliny, a chciałam bardzo upiec basbusę. Natomiast oczywiście najlepiej jest mieć do tego semolinę, bo smak jest odrobinę inny i ta oryginalna basbusa powstaje właśnie z semoliny. Gdzie można dostać semolinę w Polsce? W każdym większym supermarkecie powinno Wam się udać. Jeśli nie, to polecam jak zawsze sklepy z kuchnią arabską i z kuchnią turecką. Tam na pewno nie będzie problemu, żeby kupić semolinę. Zacznijmy od składników, których potrzebujemy, aby przygotować basbusę. Mamy pół kilograma semoliny, szklankę mleka, pół szklanki wiórków kokosowych, pół szklanki cukru, 250 g margaryny lub masła, pół łyżeczki soli i łyżeczkę proszku do pieczenia. Dzisiaj pokażę Wam taki bardzo prosty przepis na przygotowanie basbusy, dlatego że w Egipcie rodzajów basbusy jest naprawdę sporo. Można dodawać jeszcze różne składniki. Ja Wam pokażę ten najłatwiejszy, który jest do przygotowania w domowych warunkach, ale przy okazji Wam powiem, jakie jeszcze składniki możecie ewentualnie do tej basbusy dodać. Basbusa jest też jednym z moich ulubionych przepisów na ciasta, dlatego że bardzo łatwo jest zrobić basbusę wegańską. Po pierwsze, jeżeli robimy basbusę wegańską, to zamiast masła używamy margaryny. Ja akurat dzisiaj i tak mam margarynę. A po drugie, zamieniamy mleko i zamiast mleka zwierzęcego używamy po prostu mleka roślinnego. Przygotowanie basbusy zaczynamy od zmieszania ze sobą wszystkich suchych składników. Czego używacie w swoim przepisie, tniemy na mniejsze kawałki, tak żeby nam się wszystko
Jeżeli przygotowujecie basbusę z orzechami, to na każdym tym kawałku powinien znaleźć się jeden migdał, który tak się wbija w środek, tak żeby nie wystawał ponad całe to ciasto. Dodatkowo można jeszcze wysypać sam wierzch zblendowanymi pistacjami. Wtedy to jest w ogóle super wersja basbusy. Ja dzisiaj robię wersję bez orzechów. Tak przygotowane ciasto odstawiamy na chwilę, na około 30-40 minut, jeszcze przed włożeniem do piekarnika, żeby to ciasto trochę odpoczęło. W czasie, gdy ciasto nam odpoczywa, przygotujemy już syrop na basbusę. Jeżeli przygotowywaliście z nami razem kunafę, to syrop wykorzystywany do basbusy jest dokładnie taki sam jak syrop, który robiliśmy w przypadku kunafy. Dlatego dodajemy 1 szklankę wody i 2 szklanki cukru. Może się wydawać, że tego cukru w syropie jest dużo i to jest prawda. No, egipskie słodycze są po prostu bardzo słodkie. Takie już po prostu są. Ale jeżeli przygotowujecie czy basbusę, czy kunafę samodzielnie w domu, to możecie oczywiście tę ilość cukru dopasować do siebie. Można dodać spokojnie połowę tego, co ja podaję Wam w przepisie. Cukier nam się już rozpuścił i cały syrop się gotuje, więc teraz mogę dodać odrobinę cytryny. Mam tutaj wyciśniętą około łyżkę cytryny. Syrop co jakiś czas mieszamy i kiedy już zaczyna on gęstnieć, widzimy, że na łyżce zostaje nam taka warstwa syropu. To znaczy, że jest już gotowy, więc odstawiamy go, żeby wystygł. Basbusę odstawiliśmy wcześniej na pół godziny. Teraz możemy ją wstawić do piekarnika. Będziemy piec w temperaturze 180 stopni przez około 35 minut. Po około 30 minutach nasza basbusa jest już gotowa. Jest troszeczkę brązowa z wierzchu, ale nie spalona. Więc teraz możemy dodać na sam wierzch nasz wystygnięty syrop. Powoli, równomiernie wylewamy cały syrop na ciasto. Dzięki temu, że ponacinaliśmy troszeczkę to ciasto, to ten syrop będzie mógł łatwo wsiąknąć w naszą basbusę. Teraz musimy odczekać, żeby cały ten syrop nam opadł na dno formy, tak żeby cała basbusa była nasiąknięta słodkim syropem. I oczywiście musimy poczekać, aż ostygnie, zanim zaczniemy ją kroić i będziemy mogli spróbować.